Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia K4. K4 w wersji kombi, czyli z dokładnie takim bagażnikiem. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia K4 w wersji kombi, czyli prawie 4,70 m samochodu, do tego duży rozstaw osi, 2,72 m, to przekłada się na naprawdę dużą ilość miejsca w środku. No i bagażnik o pojemności 604 litrów. Za chwilę sobie go zmierzymy. 1.6 turbo, benzyna, 150 koni z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,7 sekundy. Wersja L w kolorze Aurora Black. Ładnie wygląda. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 139 490. Do tego dopłata do lakieru metalizowanego 3000 zł. Więc za plus minus 140 000 mamy dobrze wyposażone spore kombi. No ale sporo też jest opcji rabatowania, więc osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Oficjalny następca modelu Ceed, półoficjalny następca modelu Optima. To naprawdę duży samochód. Jeśli chodzi o wyposażenie prezentowanego egzemplarza, to oczywiście reflektory full LED w stylistyce Star Map, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów i rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, czujniki parkowania przód-tył. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu. Aluminiowe felgi 17 cali. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, oczywiście podgrzewane. Przyciemniane szyby z tyłu, chromy wokół okien, chociaż ta górna listwa jest czarna. Czarny też jest reling. Tu wszystko do siebie pasuje. Kluczyk oczywiście zbliżeniowy, również czarny. Zajrzyjmy do środka. Tutaj mamy kontrolkę czujnika martwego pola. Tym przyciskiem otwieramy, zamykamy. Klamki są podświetlane. I wykończenie wersji L. Wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. Tutaj blokada tylnych szyb. Centralny zamek. Składanie lusterek. I regulacja lusterek. Lewe, prawe i na strzałeczki pod odpowiednim kątem. Podgrzewany fotel i podgrzewana kierownica. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, fizyczne przyciski do sterowania multimediami, fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją, tutaj indukcyjna ładowarka, drążek zmiany biegów, przycisk start, stop, 2 uchwyty na kubek albo schowek. Podłokietnik. Nie jest niestety przesuwany, ale jest miękki. I tapicerka wersji L. Skóra syntetyczna. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany. Elektrycznie regulowany. Zagłówek regulowany oczywiście góra-dół i przód-tył. Elektryczna regulacja, duży zakres, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Cały fotel góra-dół, przednia część fotela góra-dół. Regulacja kąta nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Kierownica skórzana, podgrzewana, ścięta u góry, ścięta u dołu. Zajrzyjmy do tyłu i tu naprawdę dużo miejsca. Tu widać ten duży rozstaw osi 2,72. Podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. Do tego tunel na narty lub dłuższe zakupy.
Na skrajnych siedziskach ISOFIXy, nawiew dla pasażerów z tyłu, 2 razy USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, plus taka tutaj kieszonka. Wlew paliwa i bagażnik. Słuchajcie, bagażnika jest dokładnie tyle. Ale zapraszam, pomierzmy go razem. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem. Zapraszam, Michał, z kamerą bliżej. Mamy tutaj 108 cm długości. Szerokość liczymy tutaj po tym płaskim, mamy 106 cm, ale próg załadunkowy mamy na 100 cm. No, ale mamy jeszcze dużo centymetrów na głębokość, bo tu mamy aż ile? 21 cm w tej dolnej części, chociaż widzę, że tutaj jest potencjał, żeby to jakoś wykończyć i coś z tym zrobić. 604 litry i tu jest jeszcze taki kawałek schowka na coś dłuższego, może parasolkę. Są też zaczepy i tu również mocowania do siatki oddzielającej przestrzeń bagażową, więc kto wie, może niebawem w wyższej wersji wyposażenia. Poproszę kamerę. Dziękuję. Tu jest uchwyt do zamykania plus przycisk do zamykania, jeśli mamy elektrykę. Jak widać, od wersji L ta elektryczna klapa bagażnika jest już dostępna. Jeszcze raz tapicerka i szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale myślę, że mimo wszystko intuicyjnie i każdy tutaj się powinien w tym odnaleźć. I fotel pasażera z manualną regulacją wysokości. Wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany. Zagłówek również regulowany w 2 płaszczyznach. No a tutaj mamy poduszkę oddzielającą przestrzeń między kierowcą a pasażerem. No i drzwi są w jednakowym kolorze u pasażera i u kierowcy. Tutaj regulacja podgrzewania fotela pasażera i deska. Deska miękka. Schowek. No a tutaj będziemy wyłączać poduszkę, jeśli na fotelu pasażera jeździć będzie dziecko tyłem do kierunku jazdy. Fajne. Światła nie są adaptacyjne, ale muszę powiedzieć, że one naprawdę świecą szeroko. Tutaj mamy regulację wysokości świateł, elektryczny, ręczny, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika i wyłączenie systemów kontroli trakcji. Kierownica oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach. Zwalniamy blokadę i regulujemy. Aktywny tempomat. Tym aktywujemy, tym przyciskiem przez przeklikanie ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego. Myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. To jest kamera, która patrzy, czy kierowca patrzy. Nowy wymóg Unii Europejskiej od lipca w każdym nowym samochodzie. Aktywny tempomat. Tym aktywujemy plus minus, zwiększamy, zmniejszamy prędkość. Tym przez przeklikanie ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego. Drugi poziom asystenta pasa ruchu. Tryby jazdy Eco, Normal, Sport. I komputer pokładowy. Tu mamy informacje z asystenta pasa ruchu plus informacje z czujnika martwego pola. I tutaj statystyki. Żeby wyzerować, przytrzymujemy okejkę.
Tym z kolei przez kliknięcie wyciszamy radio, a przez przytrzymanie wyłączamy inteligentny ogranicznik prędkości. Kolejny unijny wymóg. Chociaż ja szczerze mówiąc się do niego przyzwyczaiłem i z nim jeżdżę, wcale go nie wyłączam. Ale dużo emocji to budziło. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, więc w czasie rzeczywistym on będzie nas informował o utrudnieniach w ruchu, będzie przeliczał alternatywne trasy. Dostawcą informacji jest Google. Internet opłacony na 7 lat z góry. Map, czyli mapa, search, czyli z funkcją prowadzenia do celu, wyszukiwanie, media to źródło dźwięku. Tym tutaj regulujemy głośność, przez kliknięcie włączamy, wyłączamy. Multimedia. Jeden przycisk funkcyjny i setup. Układ graficzny. Do wyboru mamy albo kręgi, albo ogólny. Takie bardziej nowoczesne, ja preferuję kręgi, te okrągłe. Fizyczne przyciski do sterowania temperaturą, siłą nawiewu, miejscem nawiewu, temperaturą pasażera. Mamy również 5-calowy wyświetlacz do sterowania klimatyzacją, chociaż on bardziej jest dla pasażera, bo trochę nam go kierownica, chociaż teraz jak sobie ją opuściłem, to w sumie nawet widzę, ale ten wyświetlacz też można tak sobie wyświetlić na całym wyświetlaczu. No i 3 tryby automatycznej klimatyzacji. Kamera, dynamiczne linie, informacje z czujników. Tutaj również informacje z czujników plus te 2 strzałeczki to jest informacja z monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, czyli on da nam ostrzeżenie, jeśli będziemy cofać i coś będzie z lewej bądź z prawej strony nadjeżdżało. Lusterko fotochromatyczne, system e-call. Tutaj mamy kontrolkę poduszki pasażera. W tej chwili jest informacja o tym, że poduszka pasażera jest włączona, więc nie można przewozić dziecka tyłem do kierunku jazdy, a tutaj druga niepodświetlona to jest informacja o tym, że ta poduszka tutaj jest niewłączona. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Jeden 6 turbo, 150 koni, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,7 sekundy. Poziom oleju, wlew oleju, akumulator AGM oczywiście 70 Ah, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, drugi płyn chłodniczy i płyn do spryskiwaczy. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Jazda testowa wkrótce. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.